Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję grę Snufkin Melody of Moomin Valley, czyli po prostu włóczyki, melodia z Doliny Muminków. Gra od studia Hyper Games. No, dość niszowy tytuł, fizycznie wydana tylko na Switchu, natomiast cyfrowo również dostępna na innych systemach. Join Snufkin in the story-rich musical adventure. Jest to taka gierka z gatunku cozy game. Jeszcze tutaj na kartridżu jest takie mini kosmetyczne DLC, które dodaje fajkę i kwiatki naszemu włóczykijowi. To jedyne co. I jest taki ładny art po drugiej stronie, włóczyki nad rzeką. No, Muminki, kultowa kreskówka. Jak ktoś dorastał w latach 90., to na pewno pamięta te dobranocki na telewizji polskiej, gdzie leciały Muminki. Nie wiem, czy to było w sobotę, w niedzielę, ale to była jedna z fajniejszych kreskówek. Odpalamy Snufkina. Grę tak naprawdę już przeszedłem, ponieważ ona jest bardzo krótka. Przejście jej zajęło mi raptem 4 godziny. Tak jak mówię, jest to taka cozy game, coś jak Untitled Goose Game albo tego typu właśnie proste gierki, jak Stray trochę, czyli takie, no, skończyłem ją nie tak dawno temu, więc w zasadzie nie będę chyba pokazywał, tylko pokażę po prostu od początku. W grze wcielamy się we włóczykija, który wraca po zimie, wiosną do Doliny Muminków. No i okazuje się, że coś tam jest w tej Dolinie Muminków nie tak, że Muminek gdzieś zniknął i pojawili się jacyś strażnicy. Jak widać, są polskie napisy w gierce, więc jest to też przyjemne. I w ogóle gierka jest bardzo łatwa, bardzo przyjemna. Nie da się w niej zginąć, więc jest to tylko takie gra doświadczenia, można powiedzieć. Aczkolwiek jest tu dużo aktywności, są tu questy takie jak w RPG-ach, przynieś komuś coś, za to dostaniesz coś innego i tak dalej. Są tu też jakieś jest tu levelowanie, tylko nie takie tradycyjne jak właśnie, że z kimś walczymy, bo tu się z nikim nie walczy, tylko tutaj poziomy są, ale nie doświadczenia, tylko poziomy chyba inspiracji czy coś takiego, bo tu głównym naszym orężem są instrumenty, harmonika ustna, bębenek i flet. Więc tutaj on będzie sobie wędrował na razie. Chyba się nie da tego pominąć. Czy się da? Zaraz. O, coś wcisnąłem? Da się, dobra. Jak się wciśnie wszystkie 4 naraz. No już to, oczywiście to przechodziłem, więc pozwoliłem sobie pominąć. Jak widać, grafika jest no piękna. Jest grafika, jak wygląda jak kreskówka albo jak karty z jakiejś książki. Świat jest otwarty, ale w takim metroidvaniowym stylu. To znaczy nie jest od razu wszystko dostępne, tylko niektóre przejścia są poblokowane i dopóki nie zdobędziemy na przykład właśnie nowego instrumentu albo nie wbijemy wyższego poziomu tej naszej inspiracji, to nie będziemy mogli dalej przejść. Więc na tej zasadzie. Więc jak widać, są to proste mechaniki takie jak skakanie na przykład właśnie, ale tylko w wybranych miejscach. Chyba nie wiem, czy można skakać w dowolnym momencie. Zaraz to sprawdzimy. Nie, no można, tylko że no, nie ma po co tak naprawdę, no nie? I co dalej? No to początek jest taki, że właśnie zmierzamy do Doliny Muminków i tutaj spotkaliśmy pierwszego naszego jakiegoś towarzysza, takiego małego, trochę podobnego do jakiejś łasicy albo wydry. No i on nie ma imienia i teraz będziemy mieli za zadanie, żeby właśnie znaleźć mu jakieś godne imię. I on ma wybrać się z nami razem do Muminka, żebyśmy mu Muminek pomógł nadać imię. Jeszcze nie wiemy w tym momencie, że Muminek gdzieś zniknął. Co też jest fajne właśnie, a chyba jeszcze nie doszliśmy do tej mechaniki, żeby odkrywać nam inspirację, bo normalnie biegając po wszystkich krzakach, to właśnie zdobywamy... O, owce gdzieś uciekły. Gdzie one uciekły?
Coś się... A, bo tu się właśnie zaraz okaże, że coś się wydarzyło. Piżmowiec, no to też jest chyba bohater znany z kreskówki. Więc musimy się wrócić po te dwa stworzonka, co tam uciekły. Jak się wciśnie ZR, to mamy szybsze bieganie, tylko jak widać zużywa nam ono staminę. W późniejszym etapie będzie można tą staminę, pasek tej staminy przedłużyć nieco, żeby można było trochę dłużej sprintować. Aczkolwiek, zaraz, nie wiem czy pobiegłem w dobrą stronę. No nie ma ich tutaj. Czy może jeszcze bardziej muszę się wrócić. Gra ogólnie bardzo przyjemna. Zrobiłem ją na 100%, wykonałem wszystkie questy dla wszystkich bohaterów i zajęło mi to, tak jak mówię, 4 godziny z hakiem. Więc króciutko, jeszcze jest DLC, które jest podobno na godzinkę, ja go nie mam. Czekam na promocję, bo widziałem, że ono na promocjach jest tam raptem chyba po 12 zł, więc jak będzie kolejna promocja, to sobie je kupię i ogram. 12 zł za godzinę to jeszcze nie dramat. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że się wracam, ale chyba aż tak bardzo nie muszę się wracać. Już nie pamiętam. Niedawno to przechodziłem, ale już nie pamiętam. Nie no, chyba ewidentnie nie powinienem wracać się do początku gry. No dobra, przebiegliśmy się. Gra ogólnie na Switchu potrafi ścinać momentami. Jest to zauważalne, szczególnie jest taka lokacja, taka duża polana pełna kwiatów, na której tam też pszczoły latają. To na tamtej lokacji gra ścina wręcz niemiłosiernie. Jak się gra normalnie, robi się z tego niemalże pokaz slajdów momentami. Jest to jedyna taka lokacja w grze. Tak na ogół gra raczej stara się trzymać te 30 klatek. No poza tą właśnie wspomnianą lokacją. No i ogólnie jest bardzo przyjemna. Są tu też momenty skradankowe, gdzie niczym w jakimś bieda Metal Gear Solid musimy się gdzieś tam czaić i unikać wzroku przeciwników. Chyba niepotrzebnie tam się wracałem. I tu możemy też przenosić kamienie, wciskając Y, i możemy w ten sposób zbudować sobie mostek, po którym możemy następnie przeskoczyć. Więc tak jak widać, ten wstęp jest taki no troszkę tutorialowy. Uczy nas mechanik, jakie występują w grze. Dla osób zainteresowanych jeszcze właśnie postaciami z Muminków, to tak, bo od razu potwierdzam, występuje w tej grze słynna Buka. Także spotkamy ją tutaj również i spotkamy w zasadzie większość postaci znanych z kreskówki. Czyli wszyscy przyjaciele Muminka i nie tylko przyjaciele. Dobra, pchanie przedmiotów, również trzymając Y możemy przepychać właśnie jakieś głazy i możemy teraz dzięki temu przeskoczyć. Czyli jak widać na razie jest to bardzo prosty motyw, taki platformówkowo zręcznościowy. No i teraz właśnie nowa mechanika, harmonikę mamy. I do grania harmoniką używa się ZR. I na razie mamy poziom pierwszy, jak widać w lewym rogu. No i on teraz właśnie dzięki temu, że mu zagraliśmy, to nas przeniósł na kolejną. A i tutaj musimy mieć drugi poziom. A żeby to mieć drugi poziom, musimy zdobyć najpierw drugi poziom inspiracji. I tu mamy to wyjaśnione. Nie jesteśmy wystarczająco... czyli to jest poziom natchnienia. Musimy poszukać inspiracji. Więc może on nam w tym pomoże. Te stwory też chyba były w kreskówce. Kojarzą mi się tej gęby. Wyglądają właśnie jak z jakiejś mitologii nordyckiej. W ogóle warto wspomnieć, no bo wiadomo, Tove Jansson, która napisała Muminki, była
z Finlandii, nie? Pochodzenia fińskiego. No a właśnie tak się składa, że te muminki kupiłem właśnie z Finlandii, więc tak kurczę, dodatkowy fajny motyw, taki nadający dodatkowego klimatu. Dobra, musimy tu właśnie, chodząc po krzakach, zdobywamy takie świetliki, które nam dają dodatkową inspirację, jak widać. No i wbiliśmy tym sposobem już drugi poziom i chyba maksymalnie można wbić 6 albo 7. No i generalnie trzeba wszystkie przeczesywać krzaczory, żeby właśnie wszystkie te punkty doświadczenia, nazwijmy to, zdobywać. I teraz go zainspirowaliśmy, żeby nam pomógł. I możemy właśnie po nim się wspiąć. I tak jak widać, w co niektórych krzakach są te motywy. Tutaj jest kolejny właśnie mały pomocnik, ale tym razem potrzebujemy aż 2. I teraz tam jest kolejny. Więc może jeszcze tylko wespniemy się. Niepotrzebnie to ruszyłem. Więc teraz jeszcze tylko tego jednego ogarniemy i w zasadzie będziemy mogli chyba na tym zakończyć tę prezentację tej bardzo przyjemnej gry. Ja ją wyrwałem tanio w Finlandii za 40 kilka złotych. No tam wysyłka była trochę droższa, więc łącznie z wysyłką z Finlandii wyszło mnie prawie 70. Więc no dość drogo jak za grę na 4 godziny. No ale jest bardzo przyjemna też, jeżeli właśnie na przykład byście chcieli dziecku dać jakąś taką grę mało brutalną, i która ma do tego język polski, to też może być to dobrym wyjściem. Bo jest to fajna gra, właśnie pozbawiona brutalności. Trochę właśnie zmuszająca, żeby troszeczkę pokombinować, ale nie za trudna. I też się nie da zginąć. Jak zostaniemy w tych skradankowych levelach złapani, to ryjek, który się wiecznie czegoś boi. Przez te białe chmurki tekstu to mi się ostrość gubi. No dobra. I teraz mamy za zadanie pokonać pająka, co jest w sumie prostym zadaniem. No i tak się przedstawia ta gra. Gra na 4 godziny. Bardzo przyjemna. Więc polecam Wam muminki, jeżeli mielibyście okazję gdzieś tanio kupić, ewentualnie jakaś promocja na cyfrę by była w niskiej cenie. Dzięki za uwagę i cześć.